Przygotuj się na najgorsze porażki kryptowalut wszechczasów. Od zwykłych oszustw, przez zbyt ambitne, aż po katastrofalne. Gdyby numer 1 na tej liście zadziałał, mógłby zmienić cały sektor finansowy. Ale prawie nie zniszczył jednej z największych kryptowalut na świecie. Numer 5. Squid Game Cash. W październiku 2021 w internecie pojawiła się nowa kryptowaluta o nazwie Squid. Nie byłoby w tym nic dziwnego, w końcu istnieje ponad 10 000 kryptowalut. Jednak ta konkretna miała wielką przewagę marketingową. Była kojarzona z popularnym serialem Squid Game. Strona internetowa była pełna nawiązań, a twórcy obiecywali nawet dostarczenie gry imitującej serial. Na fali podekscytowania pobudzanej popularnością Squid Game, ludzie zaczęli kupować kryptowalutę, która jak się potem okazało, w ogóle nie była powiązana z twórcami serialu, a strona internetowa zawierała mnóstwo błędów językowych. Tradycyjne media pisały o niej artykuły, nie sprawdzając, czy stoi za nią jakiś faktyczny produkt. Jednak cena nieustannie rosła. Razy 10, razy 20, razy 30, razy 100, razy 31 250 w ciągu miesiąca. Dla porównania średni zwrot z inwestycji na giełdzie wynosi 1,11 w skali roku. Więc wtedy pojawił się haczyk. Tej kryptowaluty praktycznie nie można było sprzedać. Po tych nieprawdopodobnych wzrostach twórcy zalali rynek absurdalną ilością kryptowaluty, żeby sprowadzić jej wartość z $500 do zera, a samemu wyciągnąć z niej jak najwięcej pieniędzy. Zniknęli w ciągu kilku dni z 13 milionami złotych. Ogromna kwota jednak w porównaniu do kolejnych miejsc na liście będzie się wydawała malutka. Trzeba też pamiętać, że przy każdej takiej sytuacji rachunek na koniec płacą zwykli ludzie. Pan Bernard, mieszkający w Hongkongu, stracił na tej kryptowalucie oszczędności swojego życia. Patrząc wstecz, każdy jest mądry. W tym wypadku również zwykłe media podkręcały emocje ludzi, wiedząc, że większość czyta tylko nagłówki, do czego przyznaje się pan Bernard, i nie dotrze do nich wiadomość o co najmniej wątpliwych fundamentach kryptowaluty. Będę to powtarzał przez cały film. Kryptowaluty są skrajnie ryzykowne i trzeba bardzo uważać, jak i zastanowić się 30 razy, czy pieniądze wydane na inwestycje nie będą lepiej przeznaczone chociażby na karnet na siłownię, nową książkę, kurs językowy, czy jakąkolwiek inną inwestycję w siebie, która jest obarczona bardzo małym ryzykiem i potencjalnie przyniesie znacznie większe zwroty w przyszłości. A teraz pora na numer 4. SpaceBit. To chyba jeden z najbardziej ambitnych projektów, z jakimi się spotkałem, który zdaje się balansować na granicy niemożliwego. Startup z Wielkiej Brytanii próbuje od 8 lat surfować na fali zainteresowania kosmosem. Ich planem było wysłać w kosmos satelity, które umożliwią dostęp do portfela z kryptowalutami z każdego miejsca na świecie, każdej osobie. Firmy takie jak SpaceX robią coś bardzo podobnego. Nawet Google i Facebook od lat próbują umożliwić dostęp do internetu wszystkim ludziom na Ziemi. SpaceBit zaczął nad tym pracować już w 2014 roku. Niestety całość okazała się niewypałem. Inwestorzy mieli wpłacać pieniądze na projekt przez kryptowalutę, która miała premierę dopiero 4 lata później, kiedy cała ekscytacja i uwaga mediów, którą został obdarzony ten startup, zaczęła powoli wygasać. Firma istnieje do dzisiaj i działa w znacznie bardziej realnym biznesie projektowania łazików kosmicznych, do czego raczej już nie potrzebuje kryptowalut. Ale jeżeli myślisz, że ten projekt był ambitny, to poczekaj, aż usłyszysz o numerze 1. Numer 3. Dogecoin. Samo wspomnienie o tej kryptowalucie wydaje się głupie. Dogecoin jest oczywistą parodią Bitcoina. Nawet jeżeli popatrzy się na jego kod, jest on podebrany od różnych innych kryptowalut. Zmieniono tak naprawdę tylko nazwę i logo, które ma imitować popularnego w internecie psa. Dogecoin stał się bardzo popularny przez Reddita, czyli amerykańską podróbkę Wykopa, i zebrał około $8 milionów, kiedy pierwszy raz go zaoferowano. Przez chwilę handlowano nim częściej niż nawet Bitcoinem, którego parodiował. Powstała fundacja Dogecoin, która finansowała różne przedsięwzięcia charytatywne. Niestety po kilkusetprocentowych wzrostach przyszła pora na spadki. Społeczność dookoła kryptowaluty powoli się wypalała, a cena wróciła do poziomu z początku jej istnienia. Fundacja zaprzestała działalności, a jeden z twórców kryptowaluty odszedł w ogóle z całego świata kryptowalut, twierdząc, że są one wykorzystywane przez największych graczy do tego, żeby zarabiać na wszystkich pozostałych. Cena szorowała po dnie przez kilka lat,
ale niedawno Dogecoin przeszedł nieoczekiwane odrodzenie. Żeby było jasne, technicznie to jest nadal dokładnie ta sama technologia. Nic się tak naprawdę w niej nie zmieniło, poza tym, że teraz jest warta o kilka tysięcy procent więcej. Więc można powiedzieć, że Dogecoin upadł, po czym odrodził się bez robienia zupełnie niczego. Niech Dogecoin będzie przykładem tego, jak absurdalne czynniki potrafią wpływać na gigantyczne zmiany cen kryptowalut. Pojedyncze wpisy na Twitterze potrafiły poruszyć cenę o kilkaset procent w ciągu jednego dnia. Dla przypomnienia, na polskiej giełdzie papierów wartościowych handel jest wstrzymywany, jeżeli cena zmieni się o 10% w ciągu jednej sesji ze względu na podejrzenie manipulacji rynkiem. Może jednak jeden z twórców Dogecoina miał trochę racji, odchodząc z projektu. A, jeżeli podoba Ci się ten film, to subskrypcja kanału byłaby bezcenna. Numer 2. BitConnect. Wkraczamy tu w terytorium największych na świecie. W tym wypadku chodziło o automatyczny program do handlu kryptowalutami. BitConnect zadebiutował w 2016 roku z nierealną wręcz ofertą 1% gwarantowanych zwrotów dziennie. Taki wynik może brzmieć zupełnie osiągalnie, jeżeli nie masz doświadczenia w finansach. W końcu, jeżeli dzisiaj kupię książkę za 100 zł, to jeżeli dostatecznie się postaram, pewnie uda mi się ją sprzedać do jutra za 101 zł. Idąc w takim tempie, za miesiąc będę musiał sprzedać tę samą książkę za 135 zł, co brzmi bardzo trudno, natomiast może znajdzie się jakiś kupujący, który będzie chciał mi tyle zapłacić. Jednak gdyby rozciągnąć to tempo na cały rok, to pod jego koniec musiałbym sprzedać książkę za 100 zł za prawie 4000. Dla porównania, najlepsi inwestorzy w historii potrafili sprzedać tą samą książkę w ciągu roku za 130 zł. Tak mówiąc tylko przykładowo, to bardzo duże uproszczenie. BitConnect celował właśnie do zwykłych ludzi, którzy nie pracują w finansach i nie wiedzą, że 1% dziennie to wręcz absurdalnie wysoka stopa zwrotu. Korzystając z bardzo agresywnej kampanii marketingowej, BitConnect zebrał prawie 10 miliardów złotych. Za taką kwotę można niemalże kupić kawalerkę w Warszawie. BitConnect wykorzystywał nielegalną strategię piramidy. To znaczy, że opłacał zyski pierwszych inwestorów pieniędzmi, które wpłacali ci nowi. Piramidy finansowe naturalnie muszą się w którymś momencie przewrócić. Po prostu nie starcza ludzi na planecie. Dlatego cały trik polega na tym, żeby uciec w odpowiednim momencie, kiedy piramida jest bliska przewrócenia się, ze wszystkimi pieniędzmi, które wpłacili inwestorzy. W przypadku BitConnectu wydarzyło się to około roku po jego utworzeniu. Ludzie próbujący szybko pomnożyć swoje pieniądze zostali na lodzie. Tak jak w przypadku miejsca 5, tylko tym razem w grę wchodziły nie miliony, a miliardy dolarów. BitConnect był jedną z najczęściej obracanych kryptowalut na świecie, a jego cenę i inne dane podawały legalne strony internetowe. Dlatego jeszcze raz trzeba podkreślić, że kryptowaluty są skrajnie ryzykownym aktywem i najczęściej bardziej opłacalną inwestycją jest inwestycja w najmniej ryzykowne aktywo, czyli siebie. Numer 1. DAO, czyli zdecentralizowana, autonomiczna organizacja. Przygotuj się na gigantyczny zawód, którego konsekwencje mogą Cię nadal dotyczyć. Działała tak, jak można się domyślić z nazwy. Nikt nie był jej właścicielem, działała zupełnie niezależnie i każdy mógł wpłacić pieniądze, a w zamian otrzymać prawo do głosowania nad decyzjami inwestycyjnymi całej organizacji. Wszelkiego rodzaju nepotyzm jest technicznie niemożliwy, a cała organizacja, firma, fundusz kieruje się tylko i wyłącznie rynkiem. W ciągu 4 tygodni DAO pobił wszelkie rekordy i zebrał 150 milionów dolarów. Z punktu widzenia hakera, DAO było niezwykle lukratywnym celem. Wystarczyło znaleźć błąd w kodzie, a potencjalne zyski wynosiły dziesiątki milionów dolarów. Mnóstwo ludzi szukało więc różnych błędów w kodzie organizacji i w końcu taki został znaleziony. Hakerzy ukradli pieniądze wpłacone do DAO przez znalezienie błędu bezpieczeństwa w jego kodzie. Jeżeli zgłębiałeś chociaż trochę temat kryptowalut, pewnie wiesz, że jedną z podstawowych zasad jest nieodwracalność transakcji. To jedna z fundamentalnych i podstawowych zasad, które odróżniają kryptowaluty od tradycyjnych banków.
Dzięki temu wolność użytkowników jest na bardzo wysokim poziomie, jednak oszuści, którzy ukradli dziesiątki milionów ciężko zarobionych dolarów przez uczciwych ludzi, musieliby je otrzymać. Ta sytuacja wywołała rozłam w środowisku zgromadzonym wokół kryptowaluty, ponieważ teoretycznie istnieje możliwość odwrócenia transakcji, zanim pieniądze trafią do hakerów. Jednak wymaga to zgody wszystkich ludzi, którzy utrzymują kryptowalutę mocą obliczeniową swoich komputerów. W tym wypadku nie doszło do porozumienia. Argumenty obu stron stojące za wolnością czy za bezpieczeństwem były bardzo silne, więc druga po Bitcoinie największa kryptowaluta podzieliła się na dwa odłamy. Jeden z nich, Ethereum Classic, utrzymuje narrację wolnościową i twierdzi, że jeżeli chociaż raz złamiemy fundamentalne zasady kryptowalut, nawet w słusznej sprawie, to otwiera to tylko drzwi do przyszłych naruszeń i koniec końców kryptowaluty nie będą niczym lepszym niż tradycyjny system bankowy. Z drugiej strony waluta Ether stawia się po stronie bezpieczeństwa okradzionych użytkowników, którzy straciliby oszczędności na rzecz hakerów, gdyby nie odwrócono transakcji. Koniec końców DAO został rozwiązany, ale to nie oznacza, że sam pomysł umarł. Skrót DAO kojarzy się dzisiaj nie z upadłym funduszem, ale z całą kategorią organizacji czy biznesów, które podejmują decyzje w zupełnie zdecentralizowany i otwarty dla wszystkich sposób. Dzięki DAO inwestorzy mogą jeszcze ściślej kontrolować działalność takich organizacji, które z samej swojej natury muszą być bardzo, bardzo przejrzyste. Coraz więcej biznesów funkcjonuje na modłę DAO i kto wie, czy kiedyś nie zastąpią tradycyjnych modeli zarządzania. Jednak dzisiaj trzeba podkreślić jeszcze raz, że kryptowaluty są bardzo ryzykowne i z reguły najlepszą inwestycją jest inwestycja w siebie. Szczególnie jeżeli nie wiesz bardzo precyzyjnie, w co wkładasz pieniądze. Przy okazji napisz w komentarzu, czy stawiasz się po stronie wolności czy bezpieczeństwa. A i nie zapomnij o subskrypcji kanału, bo za tydzień będziesz mógł się dowiedzieć, co się wydarzy, kiedy pieniądz będzie mieć datę ważności. Do usłyszenia.